Już za chwilkę, już zwarty i gotowy, przedstawię Państwu swój temat. Pszczelarz z Wąchocka, Wojciech Margowniczy, a temat prelekcji: czy miód naprawdę się nie psuje? Tak więc, panie Wojciechu, nie przedłużając, oddaję głos. Raz, dobra. Super, dziękuję, witam wszystkich. Słuchajcie, wziąłem ze sobą specjalnie dzisiaj na ten wykład taki słoiczek, żeby wam pokazać. Temat tego wykładu to jest, czy miód się psuje. Jak na ten słoiczek popatrzycie, to prawdopodobnie wielu z was będzie myślało, no super fajny miód spadziowy na przykład, tak? Bo ciemny, czarny, taki, na pewno jakaś spać. To jest, słuchajcie, miód wielokwiatowy z 1981 roku. I teraz sobie porozmawiamy o tym, czy miód się psuje. Ale nie jakby według przekazów tych, które mamy w telewizji, bo niestety w telewizji zaskakujące jest to, że ludzie, którzy powinni być wykwalifikowani i wykształceni i powinni wiedzieć, o czym mówią, nie wiedzą, o czym mówią. Bo to, że na przykład normalni ludzie, tak zwani zjadacze miodu, nie wiedzą pewnych faktów, to jest zrozumiałe, tak? To, że pszczelarze powtarzają jakieś tam mity i bzdury między sobą, no to jest już trochę mniej zrozumiałe, bo powinni być wykwalifikowani i mieć jakąś tam wiedzę na temat produktów, które sprzedają, ale można im wybaczyć, bo oni też bardzo często działają na takiej zasadzie, że coś tam od kogoś usłyszą i myślą po prostu, że to jest prawda i powtarzają to dalej. I tak było między innymi wczoraj na wykładzie, gdy opowiadałem wam o tym, czy znaleziono miód w piramidach, tak? Dla tych z was, bo widzę dużo nowych twarzy, więc skrócę ten wczorajszy wykład tylko do takiej informacji, że słuchajcie, prawdopodobnie też, tak jak ci ludzie, którzy byli wczoraj na wykładzie, słyszeliście, że znaleziono miód w piramidach, on był zdatny do spożycia, był super dobry i że miód się nie psuje, może tysiące lat wytrzymać, bo ma mało wody, ma niskie pH i tak dalej. No niestety. Wczoraj na wykładzie pokazywałem, że jeżeli chodzi o badania i źródła takie naukowe, archeologiczne, no to nie ma żadnego miodu w sensie takim, jakim my dzisiaj ten miód rozumiemy, czyli po prostu nie ma pięknych dzbanów z jakimś pięknym, oherbacianym, miodowym kolorze płynem, albo ewentualnie z miodem, który jest tam skrystalizowany i po prostu jakoś tam pięknie wygląda, tak? Wszystkie te przekazy archeologiczne pokazują, że są to tylko i wyłącznie resztki na jakieś dnie naczynia, skamieniałe, zaschnięte i tak dalej, które oni po prostu zbadali, no i wyszło im, że tam są przykładowo. W jednym przypadku to były heksozy, czyli takie cukry, które występują w miodzie, w innym przypadku były to pyłki kwiatów i jakichś tam drzew, po tym jakby scharakteryzowali, że był to miód. Ale to są wszystko zaschnięte resztki. Nie ma czegoś takiego jak starożytny miód z piramid i grobowców, który właśnie jest takim miodem w rozumieniu dzisiejszego miodu, że jest piękny, leisty się albo skrystalizowany. Słuchajcie, działam trochę w social mediach i spytałem ludzi o to, jak oni, jak ten mit funkcjonuje w społeczeństwie. I zobaczcie, na pytanie, czy słyszałeś kiedyś, że miód można przechowywać bardzo długo, bo się nie psuje, 91% odpowiedzi, a tych odpowiedzi jest 1437, odpowiedziało, że tak. I nic dziwnego, bo nie dalej jak miesiąc temu jeden z moich obserwujących na TikToku podesłał mi film do jakiegoś tam pytanie na śniadanie, kawa czy herbata, jakiś tam program, nieistotny jaki konkretnie, ale chodzi o to, że ja wiem, że śniadaniówki nie są dobrym miejscem na łykanie wiedzy, ale był tam pan profesor i na tym pasku, tam jak on mówił, było profesor, Polska Akademia Nauk. I on mówi, no tak, no ale przecież znaleziono miód w piramidach i on był zdatny do spożycia, bo miód można bardzo długo przechowywać, bo tam takie warunki, bo miód ma niskie pH, mało wody i tak dalej. Więc jak widać, wiemy, słyszymy i tak to jest. Natomiast drugie pytanie w mojej ankiecie dla moich obserwujących było takie, co rozumiesz przez to, że miód się nie psuje? No bo musimy tutaj rozgraniczyć, że zobaczcie, 63% ludzi stwierdziło, nie spleśniał, nie sfermentował, nie widać żadnych oznak zepsucia. Czyli trzeba patrzeć przez pryzmat tego, że dużo ludzi myśli o miodzie jak na przykład o drzemie, tak? No bo drzem nam się zepsuje wtedy, kiedy wystąpi w słoiku pleśń. Niestety w ostatnich latach bardzo często dżemy kupowane w marketach właśnie tak się zachowują, że po 2 tygodniach potrafi być tam pleśń w środku i ludzie mniej więcej w ten sposób oceniają miód.
22% natomiast ludzi uważa, że miód się zepsuł, czyli nie zepsuł się, kiedy zachował swoje właściwości. I tutaj właśnie musielibyśmy patrzeć na miód jako, można powiedzieć, żywność funkcjonalną, tak? No bo miód to nie jest tylko i wyłącznie coś słodkiego, co dodajemy do herbaty, tylko jest to coś, produkt, w który my wierzymy, że on ma jakieś tam właściwości, tak? Czy to lecznicze, czy prozdrowotne, ale ma jakieś właściwości. I to jest tak samo jak na przykład, nie wiem, z tabletką na ból głowy, tak? Mamy tabletkę na ból głowy, łykamy tą tabletkę i przestaje nas boleć głowa. Działa? Działa. Jeżeli tą tabletkę przykładowo będziemy, nie wiem, z szuflady wyjmiemy po 10 latach, łykniemy tą tabletkę, nie ma oznak pleśni, nie zepsuła się, można powiedzieć, tak? Nie ma takich zewnętrznych objaw, ale głowa nas nie przestała boleć, czyli możemy powiedzieć, że ona, przykładowo ta substancja czynna zwietrzała, tak? Można by powiedzieć, że ona się zepsuła. Natomiast niektórzy właśnie miód traktują jako taką zwykłą żywność i tylko jakąś tam pleśń czy fermentację ewentualnie uważają jako zepsucie się. Kolejne pytanie było takie, czy jeżeli miód po pewnym czasie straciłby swoje właściwości, właśnie te prozdrowotne, lecznicze i tak dalej, to czy można by stwierdzić, że on się jednak zepsuł? No i tutaj, słuchajcie, zobaczcie, zaskakujące jest to dla mnie, że 54% powiedziało, że nie. Czyli jeżeli miód stracił właściwości, to oni uważają, że on się nie zepsuł, on jest nadal dobry. Tylko 21% powiedziało, że tak, że utrata właściwości przez miód świadczy o jego zepsuciu. 23% nie miało zdania, tak? Jednym z takich pytań jeszcze było, jak długo miód można jak on zachowuje swoje właściwości, jak długo możemy go magazynować, bo łączy się to z badaniami, które robiłem. No i tutaj widzicie, że rozkład tego wykresu jest naprawdę taki bardzo, bardzo rozbity, ale mniej więcej równy, tak? Rok 19%, 2 lata 23%, 29 3 lata, 8% nawet było 6-10 lat. Czyli z jednej strony dobrze, bo ludzie wiedzą, wbrew tej obiegowej opinii, że jednak tego miodu nie powinniśmy bardzo długo magazynować, tak? Oczywiście są osoby, które generalnie magazynują dużo żywności i długo, na przykład prepersi, no ale nie podejrzewam, żeby wśród nas było dużo prepersów. Oni jakby trzymają tę żywność latami, szykując się na to, co nieuniknione. Natomiast normalni ludzie raczej kupują miód po to, żeby go spożywać, tak? I tu jeszcze mamy coś, co się też będzie łączyło właśnie z badaniami, które przeprowadziłem. Gdzie najlepiej przechowywać miód? No i słuchajcie, z czego jestem bardzo zadowolony, na blacie w kuchni, tam gdzie najczęściej ludzie trzymają miód, mamy czajniczek, tak, robimy herbatę, mamy słoiczek obok, tak żeby szybciutko do herbatki dawać. Jest bardzo mało, tylko 1%. Niestety 18% ludzi w szafce w kuchni. Lodówka, spiżarka, piwnica to są miejsca, gdzie jest chłodno, więc generalnie tam miód powinien być przechowywany i bardzo dobrze, bo jak zobaczycie, to bardzo dużo ludzi te właśnie wybrało. 11% wybrało nawet, że można mrozić miód. I to jest taka ciekawostka, bo ja przez lata działania w social mediach miałem bardzo dużo pytań, czy miód można mrozić. I ja mówię, szczerze powiedziawszy, nie wiem. Nie wiem, po prostu nie wiem, tak? Szukałem różnego rodzaju badań i to były badania naukowe takie, które nie odpowiadały na pytanie, czy miód można mrozić, tylko badali jakieś tam przykładowo, nie wiem, enzymy, tak? I przy okazji jedną z próbek mrozili. Ale nie odpowiadało to generalnie na to takie szerokie pytanie, czy można mrozić. Powiem wam, że wyszło z badań, które przeprowadziliśmy, że można. Przegląd badań naukowych, słuchajcie, to nie jest tak, że Pszczela Smochowska kręci TikToki, na Instagramie, na Facebooku jest i nagle sobie wymyślał po prostu, że będzie tam badał miody i po prostu jakieś tam prawdy objawione. Mamy bardzo dużo badań różnego rodzaju i zagraniczne, tak jak na przykład Sajtos, Flaniak, mamy też polskie, Kędzierska, Matysek, które w jakiś tam sposób zahaczają o właśnie magazynowanie miodu, o przechowywanie, o warunki przechowywania i z tych wszystkich badań wychodzi, słuchajcie, to, że miód lubi ciemno i zimno. I to jest dla niego najważniejsze, tak? Wszystkie te badania pokazują, że jego aktywność, jeżeli jest źle przechowywany, źle magazynowany, spada, a rośnie hydroksymetylofurfuran, czyli substancja, która jest dość dyskusyjna, bo są badania, które mówią, że jest dla nas szkodliwy, są badania, które mówią, że jest taki neutralny, tak? Są nawet badania, które mówią, że go potrzebujemy.
Więc trudno stwierdzić. No ale wiecie, jeżeli coś jest dla nas, są jakieś badania, które mówią, że coś jest dla nas szkodliwe, no to może lepiej tego nie spożywać w dużych ilościach, a miód jest to taka rzecz, którą no, nawet ta łyżeczka do herbaty dziennie, ale jednak na przykład codziennie przez cały rok, no trochę nam tego daje. I mamy, słuchajcie, tutaj takie badania, które wykonaliśmy w Instytucie w Puławach. Tutaj są panie z Puław, także ja bardzo dziękuję za współpracę. No, niestety za te badania musiałem sam zapłacić. Uratowało mnie to, że mam wiernych fanów i obserwujących i udało się zrobić zrzutkę na te badania, więc pokryli, za co ja bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Mamy miód, słuchajcie, taki stary. Wysłaliśmy go do laboratorium, wyglądał tak samo jak ten, słuchajcie, wyglądał tak samo jak ten. To jest próbka z 81 roku, więc trochę starsza. Niestety była kolejka w instytucie, jeżeli chodzi o badania. Nie udało się tego miodu jakby na dzisiaj po prostu zbadać do końca. Nie wszystkie wyniki, parametry mamy, także stwierdziłem, że nie będę tego wrzucał w prezentację, ale ten z 90 roku mamy. I zobaczcie sobie tutaj, słuchajcie, na pierwsze. HMF, hydroksymetylofurfural, czyli właśnie ta substancja, która jest dla nas szkodliwa. Norma mówi, że musi być poniżej 40, ten miód miał ponad 600. Więc, no niestety, jest całkowicie poza normą i to bardzo poza normą. Diastaza, czyli jakby liczba, która mówi nam o tym, czy ten miód jest tak naprawdę jakby dobry, tak? No to mamy normę więcej niż 8 i nasze polskie miody często mają o wiele więcej niż 8, tu niestety mamy 3,7. Prolina kwasowość w normie, tak, antyoksydanty tu są wysokie, ale ja w rozmowie z paniami z Instytutu uzyskałem taką informację, że właśnie często te miody mają tą antyoksydację wysoką, głównie właśnie przez pewne związki, które się wytwarzają, jeżeli chodzi właśnie o ten HMF i tak dalej. Fenole jest wysoko, także to był miód, który dostałem od jednego z moich widzów. Pan powiedział, że ma po prostu słoiczek miodu po dziadku i on by chciał no, przekazać mi go, bo ja tam mówiłem właśnie o tych badaniach i tak dalej, że przekazać na badania. To dostaliśmy, słuchajcie, z Instytutu w Puławach dostaliśmy wyniki badań i taką adnotację, taką notkę na dole, że jest to produkt, który kompletnie się nie nadaje do niczego. I nawet pani z Instytutu dzwoniła do mnie prywatnie na numer, który podałem we wniosku i powiedziała, że lepiej by było, żebym tego pana, który tę próbkę mi przysłał, bo on jeszcze mówił w ogóle, że on tych słoików ma więcej i on to spożywa na co dzień, do herbatki daje. Więc pani z Instytutu powiedziała, żeby no, poinformować tego pana, że może lepiej niech sobie kupi świeży miód, a tamten jednak zostawi. Ja stwierdziłem, że mogę z nim zamienić, że daję mu tam swój świeży, a on mi da tamten, do jakichś tam innych badań, które jeszcze przyjdą mi do głowy. No niestety powiedział, że nie chce świeżego miodu, także nie wiem. Słuchajcie, drugie badanie, które ciekawe jest i wyszło później troszeczkę, to jest badanie takie, można powiedzieć, ja chciałem, bo są na chłopski rozum i jest nauka, nie? I często to jest tak, że to się nie styka, że naukowcy swoje, a my na chłopski rozum swoje i jakby trudno jest to tak połączyć jedno z drugim. I jeżeli chodzi o te badania, które tam pokazywałem wcześniej, no to bardzo często jest tak, że naukowcy mają takie bardzo mocno określone parametry, że jest jakieś tam badanie i oni mają minus 18 i tam nie może być minus 17, bo im już to nie będzie pasowało, tam musi być minus 18. A ja chciałbym zrobić to, tak można powiedzieć, dla prostych ludzi, prostych zjadaczy miodu, trzymaczy miodu, więc wymyśliłem sobie coś takiego, że wziąłem jedną próbkę miodu, którą zbadałem bazowo. I później wymyśliłem sobie takie badanie długoterminowe, długoletnie, gdzie będziemy próbki przechowywać w różnych miejscach, będą miały różne warunki przechowywania, ale nie takich właśnie naukowych, że wiecie, minus 18 musi być, bo potem każdy z was będzie musiał trzymać termometr w lodówce, czy tam w zamrażarce, czy po prostu jest minus 18, czy nie ma i czy to zadziała, czy nie zadziała. Więc wymyśliłem sobie, że to będzie 5 takich naprawdę prostych miejsc, czyli jedna próbka jest w zamrażarce, druga próbka jest w lodówce, ale w tej szufladzie na dole, jedna próbka jest w piwnicy, takiej zwykłej w domu jednorodzinnym, jedna próbka jest w szafce w kuchni, ale zamknięta jest ta szafka, a jedna jest tak, jak normalnie ludzie trzymają na placiku, na szafeczce. No i teraz mamy, słuchajcie, tutaj właśnie pierwsze badania po roku się odbyły na razie. Nie ma tutaj próbki bazowej, ale głównie dlatego, że nie chciałem zaciemniać jakby tej tabelki, bo ona rozrosłaby się niepotrzebnie, a ta próbka bazowa, słuchajcie, od tej próbki z zamrażarki nie różni się prawie w ogóle. Tam są takie dosłownie malutkie tylko różnice, 0,1%, czyli można powiedzieć, że to taka, no, nie ma żadnej różnicy. Zobaczcie, miód w zamrażarce ma wszystko bardzo nisko. HMF ma nisko, diastaza, zobaczcie to co mówiłem.
60. Norma jest 8, tak? Nasz miód notuje 60. pH badaliśmy na dobrą sprawę w kolejnych latach, już tego pH nie będziemy badać, bo on się troszeczkę zmienia, ale jakby to ogólnie na miód nie wpływa, tak? Kwasowość mamy 37, antyoksydanty 64, wszystko jest super fajnie. Lodówka, ta szuflada taka w lodówce na dole, to zobaczcie, że też niewiele się to zmieniło, tak? Tu jest HMF-u nawet troszeczkę mniej, bo jest 3,7. I ja nawet dzwoniłem sobie do instytutu wyjaśnić, o co to chodzi, nie? Że ta lodówka, kurczę, no niby cieplej, a jednak lepiej. Ale pani powiedziała, że to po prostu jest, no oni mają taki plus minus badań, nie? Że tam może być tam 3 plus na 3 minus i tak akurat wyszło. Ale generalnie widać jakby, że to nie odbiega, tak? Miód ogólnie w bardzo dobrych normach. Piwnica. No piwnica, zobaczcie, że tam jest chłodno, tam jest kilkanaście stopni. Ostatnio chciałem nastawić baniak miodu pitnego, to się okazało, że tam mam za zimno jest w tej piwnicy, bo tam jest mniej więcej 11-12 stopni. Przy takich przymrozkach, tak normalnie tam gdzieś koło 15-17. To zobaczcie, że ta próbka w piwnicy też trzyma normy, tak? HMF jest troszeczkę wyższy, a tam on jest 9,9. No to nie jest jakaś tam duża zmiana, tak? Diastaza spadła nam o 10, bo jest 50. pH troszeczkę spadło, rzeczywiście kwasowość troszeczkę wzrosła, ale jakby no, są to takie bardzo małe różnice. Nie, można to w ogóle pominąć. Natomiast dwa miody, które mamy, czyli w szafce na blancie kuchennym i tu jest na szafce, no tutaj już mamy, słuchajcie, po roku tu już mamy hardcore. HMF na szafce 37, ten taki zamknięty, przepraszam, 37 ten miód, który był w szafce zamknięty, czyli bez dostępu światła słonecznego, ale temperatura wysoka, kuchenna, tak? Diastaza 37, nie przepraszam, nie to czytam, 49, pH troszeczkę spadło, tak jak przy innych, tak? Kwasowość, antyoksydanty, zobaczcie, że już są na żółto. Ten miód jeszcze trzyma normy, jeszcze jest w normach, tak? Bo na przykład HMF mamy normę 40, no ale 37,9 to już jest tak na granicy, ledwo, także można powiedzieć, że prawdopodobnie teraz, bo te badania były robione kilka miesięcy temu, więc prawdopodobnie teraz on już jest poza normami, tak? Natomiast plan na te badania jest taki, że te badania się będą odbywały mniej więcej co roku i co rok będziemy sprawdzać, jak te próbki się zmieniają. No i ja jakby doświadczenia i z tych badań, z którymi się zapoznałem, no to ja wiem, że te trzy pierwsze próbki będą się zmieniały nieznacznie, a te dwie kolosalnie. Ale no, będziemy sobie to badać, bo wiecie jak to jest. Jak ja kręcę jakiś film na TikToka i mówię na przykład, że tam pani Kędzierska robiła badania, że tam jakiś gość robił badania i pokazuję, nawet tam robię screena z tych badań, żeby ktoś sobie mógł tego PDF-a znaleźć w necie, żeby nie mówił, że wymyślam, no to komentarze są takie, ale wie pan, to Big Pharma, to przecież ktoś się zapłacił za te badania, przecież to nie jest prawda, nie? Więc ja tutaj mam badania, no, za które sam sobie zapłaciłem na dobrą sprawę, nikt mi za nie nie płacił i próbujemy się coś dowiedzieć. Zobaczcie, na szafce ten miód, który już jest poza normami, tak? Bo HMF 52. No, niby niedużo ponad tą normę, no ale jednak ponad normę, tak? Więc widać, że przechowywanie miodu i metoda przechowywania miodu ma bardzo duże znaczenie do tego, czy ten miód możemy długo przechować, czy nie. No i zobaczcie, nawet te próbki, które są, no mówię, ta akurat w zamrażarce miała bardzo dobre parametry, bo one są takie jak te bazowe, tam są dosłownie tam dziesiątki Ale zobaczcie, piwnica ma już pewne, widać po prostu pewne zmiany w tym miodzie, tak, i w lodówce, że pewne rzeczy nam rosną, pewne rzeczy nam maleją. I jeżeli przez rok to się już potrafiło zmienić, no to odpowiedzmy sobie sami na takie pytanie, czy po 3000 lat w piramidach, nawet jeżeli tam było u nas jak w piwnicy, powiedzmy, czy to miało szansę przetrwać, czy jednak cały czas ten proces postępował. Tutaj mamy jeszcze wykresy, takie, żeby było właśnie bardziej to widać, że jeden miód jest prawie pod normą, jeden już go przekroczył, diastaza spada. Tutaj właśnie jest ten paradoks antyoksydantów, że one niestety w tych miodach właśnie takich starych są czasami dość wysokie. No i właśnie, słuchajcie, bo prawdopodobnie są wśród nas też pszczelarze. Tego nie będzie widać, ale ja wam tak pokażę, że ten miód jest w ogóle płynny. I ja mam bardzo często takie pytania, no jak ja pokazuję ten miód, bo ten miód właśnie też mi tam jedna z pań przysłała. Taki bąbelek się tutaj zrobił. I ludzie mówią, kurde, ta pani to pewno coś innego przysłała. To jest jakaś woda z cukrem, jakaś tam melasa czy coś, nie?
Tak samo było z tym starym miodem, właśnie z tamtym. Analiza pyłkowa była robiona wcześniej, była jako pierwsza robiona w ogóle, żeby określić, że to jest miód, więc była analiza pyłkowa robiona i jest to, słuchajcie, miód, naprawdę miód. I w rozmowie z tymi paniami właśnie z Instytutu w Puławach uzyskałem taką informację, że te stare miody, które, bo one to badają, tak? Badają różnego rodzaju takie właśnie stare próbki, to bardzo często zdarza się tak, że te stare próbki, takie powiedzmy 30, 40 i więcej letnie, one są w formie właśnie takiej czarnej, płynnej, bo tam po prostu zachodzą jakieś procesy między cukrami, ja nie wiem, bo to naukowcy są, to oni bardzo takie mają, wiecie, naukowe języki swoje, ja to nie za bardzo zrozumiałem, natomiast pani mówi, że tam jakieś tam rzeczy między cukrami zachodzą i właśnie bardzo często te miody są w takiej formie płynnej, dochodzi do takiej jakby dekrystalizacji, można powiedzieć, bardziej chemicznej niż temperaturowej. I słuchajcie, co bym chciał, żebyście z dzisiejszego wykładu, słuchajcie, zapamiętali. Nie tylko to, czy miód jakby pleśnieje, fermentuje i tak dalej, jest oznaką, przynajmniej w mojej opinii prywatnej, że miód się zepsuł, tak? No bo degradacja miodu i utrata jego właściwości, bo ja mówię, miód powinniśmy traktować, i zresztą wiele osób tak traktuje, jako taką żywność funkcjonalną, bo jeżeli jest ciepło, jest lato, to nikt nie przychodzi do pszczelarza po miód, bardzo mało ludzi, a jeżeli się robi jesień, ktoś tam w kałużę wdepnie, skarpetę se przemoczy, katarek się jakiś pokazuje, to wtedy ludzie co robią? No, lecą do pszczelarza po ten miód, bo jest na kaszelek, bo jest na katarek, bo jest na grypę i tak dalej, czyli wierzymy w to, że ma właściwości i jeżeli w to wierzymy, no to musimy go przechowywać tak, żeby on tych właściwości, słuchajcie, nie tracił, więc no, jedna odezwa, można powiedzieć taka, kupujcie miód u pszczelarzy bezpośrednio, no chyba, że sami jesteście pszczelarzami, bo widzę tutaj dużo pszczelarzy na sali, więc wiadomo, że macie swój, ale co ważne, edukujcie też ludzi, że należy ten miód dobrze przechowywać. Zimno albo chłodno i brak światełka słonecznego. Czyli tak, musimy ludzi edukować, że jeżeli przychodzi do nas klient i na przykład kupuje więcej miodu, bo są czasami takie sytuacje, że na przykład ja mam takich klientów, którzy przychodzą po miód spadziowy i kupują tam kilka słoików, bo im ten miód smakuje, oni wiedzą, że tego miodu jest mało, wiedzą, że go na przykład za 3 miesiące już nie będzie, więc kupują sobie na zapas. Więc przy kupowaniu na zapas, jeden słoiczek trzymajmy sobie, tak, jeżeli dajemy go do herbaty, trzymajmy go w domu, w szafce, zamknięty, żeby nie było światła słonecznego, a tą resztę słoików, które kupiliśmy na zapas, jeżeli mamy możliwość, spiżarka, piwnica i tego typu rzeczy, jeżeli nie, to można w lodówce. Trzeba brać pod uwagę, że lodówka bardzo często przez pszczelarzy jest wskazywana jako złe miejsce do przechowywania miodu. Bo ten miód w lodówce przy niższej temperaturze będzie troszeczkę szybciej krystalizował. Ja akurat osobiście w krystalizacji nie widzę niczego złego, a raczej dobre rzeczy, więc mi to nie przeszkadza, że ten miód w tej lodówce szybciej skrystalizuje. No niestety ludzie wolą płynny, więc dla ludzi, którzy wolą płynny, ta lodówka właśnie może być problematyczna. I słuchajcie, taki jeszcze właśnie wniosek, że przynajmniej ten jeden miód, nie wiem, być może spotkamy się tutaj za rok i będziemy mieli więcej tych badań, bo będą te kolejne, będziemy mieli wyniki tego miodu, być może jakiś ktoś z moich obserwujących jeszcze gdzieś tam po dziadku w piwnicy znajdzie inny stary miód i jeszcze go zbadamy i dojdziemy do jakiegoś wniosku. Przynajmniej na razie z tych badań, które są dostępne na rynku, które ktoś kiedyś już badał i z tych, które zrobiłem, no niestety, słuchajcie, ten miód tych piramid, że 5000, 3000 lat po prostu jest w stanie przetrwać, to upada. Po pierwsze, bo nie było takiego miodu, bo tam były zaschnięte resztki. Zresztą wczoraj rozmawiałem też na przykład z Piotrem Piłasiewiczem tutaj z Augustowskiej Miodosytni, bo on wspominał właśnie, że w tej najstarszej partii, która tu jest wystawiona, którą możecie tutaj zobaczyć, właśnie tam się zachował miód w tych plastrach, głównie dzięki temu, że można powiedzieć, to drewno tej barci wyssało wodę z tego miodu, tak? No ale wiecie, no to mamy plaster, mamy w środku miód, który jest jakby odwodniony, takie granulki, coś powiedzmy jak pieszka, no to trudno jakby to zestawiać z mitem, który nam opowiada o tych dzbanach pięknych z miodem płynących, tak? Także musimy brać pod uwagę, że no niestety miód się psuje, słuchajcie, traci swoje właściwości i tak do tego musimy podchodzić i musimy klientów też edukować. Teraz jeszcze na koniec, bo już będę powoli zbliżał się do końca, słuchajcie. Miodzik, 81 rok. Jeżeli ktoś jest odważny, to ja zapraszam, tam z boku tutaj po tej stronie jest strefa influencera, tam są takie foteliki. Ja tam zaraz przejdę i się rozsiądę, mamy takie patyczki jednorazowe, także kto by chciał zobaczyć, jak smakuje taki stary miód z 81 roku i czy się zepsuł, czy się nie zepsuł, czy jest super smaczny, to ja zapraszam tam na stanowisko, zaraz odważni będą próbowali. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Wojciech Margowniczy, znany jako pszczelarz z Wąchocka.
czy miód naprawdę się nie psuje, no to mam nadzieję, że już Państwu wyjaśnił. Tak jak Pan Wojciech wspomniał, zapraszamy na Państwa lewą stronę do strefy influencera, tam będzie można dokonać degustacji miodu sprzed 35 lat. Thank you.